mamy 100 subów. Piotrek, a co ty robisz w odcinku dla dorosłych? Można wiedzieć? O, chciałem pogratulować. Dziękuję. A teraz marsz do ciepłej spać. Dobra, już idę. Słuchajcie, jesteście niesamowici. Bardzo wam dziękuję. I zapraszam na obiecany odcinek specjalny z okazji 100. subskrypcji naszego kanału. Zastanawiałam się, jaki temat wybrać na tę szczególną okazję. Pomysłów jak zawsze jest więcej niż możliwości ich realizacji, ale też chyba to jest ten moment, kiedy mogę wreszcie oddać głos wam. W filmach dla dzieci komentarze są wyłączone, więc to jest jeden z pierwszych naszych filmów, który będzie można swobodnie komentować. Piszcie. Zapraszam serdecznie. O czym chcielibyście usłyszeć, co obejrzeć, o czym podyskutować. A na dzisiejszy odcinek ostatecznie zdecydowałam się wybrać temat najbardziej chyba znanego, najsłynniejszego obiektu w matematyce. Tak, pewnie już się domyślacie. Jest to liczba pi. Podzieliłam się z nią kwiatami, które dostałam od dzieci, bo biedaczka nie miała w tym roku nawet porządnych imienin. A jest to słynna postać, sławna liczba, która obchodzi imieniny 2 razy w roku. Czy pamiętacie, jakie to są daty? Jedna to 14 marca, bo 3,14 to jest przybliżenie wartości tej liczby do 2 miejsc po przecinku, a druga, może trochę mniej znana, to 22 lipca. Bo z kolei 22,7 to jest dość dokładne przybliżenie tej liczby ułamkiem zwykłym, czyli takim z kreską ułamkową. Jedna z tych wartości jest troszeczkę mniejsza, druga troszeczkę większa od faktycznej wartości liczby pi, a więc fani tej liczby też podzielili się na 2 obozy. Jedni świętują w marcu, inni w lipcu. Ale w tym roku z przyczyn wszystkim wiadomych nie było w marcu porządnej imprezy. Może w lipcu będzie inaczej. A skoro o przybliżeniach mowa, to chciałam wam powiedzieć, że ta słynna matematyczna wielkość, heroina można powiedzieć, o której pisano wiersze, której poświęcono mnóstwo anegdot, grafik, animacji komputerowych, jest źródłem największej chyba ilości nieporozumień w matematyce. Kiedy pytam nie tylko moich uczniów, ale także studentów, czy liczba pi jest skończona? Jest skończona, czy nie? To często słyszę takie zawahanie i nie jest skończona. A czy jest ograniczona? Nie. A czy w takim razie ma stałą wartość? Nie. A czy to znaczy, że ma wartość zmienną? Szczerze mówiąc, te wszystkie odpowiedzi wcale mnie nie dziwią, bo nasza wyobraźnia jest bombardowana taką ilością najróżniejszych wyobrażeń, skojarzeń, które naprawdę mogą wyprowadzić ją na manowce. Koncentrujemy się na tym jej niesamowitym, nieskończonym rozwinięciu, które sobie wizualizujemy jako jakiś potężny smoczy ogon, który wciąż rośnie, pędzi przez cały wszechświat ku jego najdalszym krańcom. I w ogóle w tym wszystkim zapominamy, że tak naprawdę najważniejszą własnością, najważniejszą cechą tej liczby jest to, że jest ona stała. Tak. Liczba pi jest stała i jest, kto wie, czy nie najważniejszą w ogóle stałą w matematyce. Co to znaczy? Co rozumiemy pod pojęciem stałej?
Istnieją, jak wiemy, stałe fizyczne, stała grawitacji, stała Plancka. Czy liczba pi również jest stałą fizyczną? To jest już sprawa nierozstrzygalnego chyba sporu o to, czy matematyka jest czymś, co odkrywamy, co istnieje, gdzieś wplecione w naszą rzeczywistość, w przyrodę, w kosmos, czy jest czymś, co tworzymy. Tak czy inaczej, warto pamiętać, że stała w matematyce czy w fizyce to jest jakiś ważny współczynnik, który określa proporcje między ważnymi obiektami, ważnymi wielkościami w przyrodzie, ale również w świecie abstrakcji. Jest to coś, przez co bardzo często mnożymy albo przez co dzielimy, kiedy chcemy wykonać potrzebne nam obliczenia. W tym wypadku obliczenia związane z jaką figurą geometryczną? Tak, oczywiście z kołem. Czy koło to ważna figura? Myślę, że wystarczy spojrzeć w niebo, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Pomyśleć, jak skonstruowany jest wszechświat. Spojrzeć w dół. Jaki kształt ma ten kosmiczny statek, który nas wiezie przez kosmiczną przestrzeń. Zastanowić się, czy daleko byśmy zajechali, czy dolecieli bez koła. Czy istniałby przemysł? Czy nasza cywilizacja wyglądałaby tak, jak wygląda? Myślę, że chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że koło jest tutaj bardzo ważnym trybikiem. A jak się ma koło do liczby pi? Dlaczego właśnie z tą figurą geometryczną ta liczba jest tak mocno związana? Kiedy pada to pytanie, od razu wyświetlają nam się w głowie te dwa najbardziej znane wzory, które towarzyszyły nam przez całą szkołę, często też w czasie studiów. To jest ten bardziej znany, dotyczący obwodu koła, który mówi, że obwód koła wynosi 2πr. I teraz powiedzcie mi, czy w tym wzorze w ogóle znajduje się, jeśli tak, to gdzie, średnica koła? R to jest promień. Średnica to jest promień razy 2. Także widzimy, że średnica koła jest tutaj rozbita między dwa czynniki. Pierwszy i trzeci. Dlaczego? Ano dlatego, że taką mamy zasadę zapisywania wyrażeń algebraicznych, że najpierw liczby, a potem zmienne. A pi jest liczbą. Taką samą, no może nie tej samej wartości, ale o takim samym statusie jak liczba 2. I dlatego występuje w tej części naszego wzoru. Kiedyś dawniej, jeszcze w starożytności, ten wzór zapisywano trochę inaczej. Występowała w nim średnica i wtedy może był on taki bardziej intuicyjny, bardziej namacalny. Ale kiedy się mu przyjrzymy, to zobaczymy, że to nie jest jakaś skomplikowana formuła do nauczenia się, do udowodnienia. Tak naprawdę to, co nam mówi ten wzór, to, że wszystkie koła, duże czy małe, mają taki sam kształt, takie same proporcje. Obwód każdego koła, dużego czy małego, jest dokładnie tyle razy większy od jego średnicy. W każdym kole, czy to będzie tarcza zegara, przekrój tej grzechotki, doniczki, naczynia, w którym stoi nasz bukiet. Jeśli zmierzymy
jego obwód. Tutaj jest to 46 cm, Mniej więcej. a następnie średnicę. Jest to 15 cm. Mniej więcej. Jasne, jasne. Wiemy. Zmykaj. To ten obwód w każdym kole, małym czy dużym, będzie taką samą wielokrotnością jego średnicy. Naokoło jest dokładnie tyle razy dalej niż stąd dotąd. A gdyby, powiedzmy, był to jakiś okrągły staw, to obchodząc dookoła pokonujemy dokładnie tyle razy dłuższą trasę, niż gdybyśmy go mieli przepłynąć, na przykład łódką albo wpław. Tyle? To znaczy ile? Dobre pytanie, prawda? Teoretycznie wiemy, ile to jest. Znamy przecież wartość liczby pi do kilku miejsc po przecinku czasami, ale czy nasza intuicja też o tym wie? Sprawdźmy to. Tutaj widzimy znane wszystkim urządzenie, tak zwane koło pomiarowe. To jest wersja edukacyjna oczywiście, ale podobnych urządzeń używa na przykład policja do pomiaru długości drogi hamowania. W takim razie powiedzcie mi, jaki jest obwód tego koła? No oczywiście metr, bo przecież długość drogi mierzymy w metrach. Inny obwód nie miałby sensu. Skądinąd nie wygląda to na metr, ale to już jest specyfika naszej percepcji wzrokowej, że obwody na ogół wydają nam się mniejsze niż rzeczywiście są. Można to sobie sprawdzić eksperymentalnie, na przykład oszacować, ile waszym zdaniem wynosi obwód waszej szyi, ręki, czy nogi, czy palca, a potem to sprawdzić, dokonując odpowiedniego pomiaru. Prawie zawsze wychodzi więcej niż nam się wydawało. No ale w matematyce nie musimy przyjmować niczego na wiarę, wszystko możemy sprawdzić. A więc sprawdźmy, czy ten obwód to rzeczywiście metr. Zaczynamy. Metr. Nie chcę inaczej być. Spójrzmy teraz jeszcze raz na nasze koło i spróbujmy oszacować. Ale bez liczenia, tylko tak pierwszy strzał. Ile będzie wynosiła waszym zdaniem jego średnica? Różne odpowiedzi zdarzało mi się usłyszeć, kiedy zadawałam to pytanie. Nawet taką jak 50 cm. Powiedzcie, czy średnica koła o obwodzie metra może wynosić 50 cm? A teraz przypomnijmy sobie, że obwód każdego koła jest pi razy większy niż jego średnica. W takim razie, jeżeli naokoło jest 100 cm, to ile powinno być od brzegu do brzegu? Tak, trochę ponad 30 cm. Sprawdzimy? Przyjrzyjmy się. Zgadza się? Zgadza. I tak będzie z każdym kołem, dużym czy małym, bo wszystkie koła, duże czy małe, mają takie same proporcje. Obwód każdego koła, dużego czy małego, jest dokładnie tyle, czyli trochę ponad 3 razy większy niż jego średnica. A więc nasza miła Ludolfina, to jest jej drugie imię, ładne, prawda? Jest liczbą, z
Skoro przez nią mnożymy, dzielimy bez obawy, że wynik nam się gdzieś w międzyczasie zmieni, ucieknie do innej galaktyki, to znaczy, że jest normalną, zwyczajną liczbą, której po prostu zrobiono niesamowity PR. Brzmi prawie jak PR, prawda? Tak, oczywiście, to prawda, jest liczbą niewymierną. Gdybyśmy chcieli mierzyć coraz dokładniej średnicę koła o obwodzie metra, to by się okazywało, że ta wielkość nie chce się dać wyrazić ułamkiem, w którym licznik i mianownik są liczbami całkowitymi. Ale takich liczb jest całe multum. W podobnej sytuacji jest na przykład przekątna kwadratu. Jeżeli jego obwód wynosi metr, to jego przekątna z pewnością będzie liczbą niewymierną. Jak i przekątne bardzo wielu kwadratów, których bok czy obwód przyszedłby nam do głowy. Tak naprawdę liczb niewymiernych jest większość. Czy można mówić o większości, kiedy jednych i drugich jest nieskończenie wiele? Okazuje się, że tak, można. Jeżeli chcecie, to nieskończoność, mniejsza czy większa, może być tematem następnego lub jednego z kolejnych odcinków. Napiszcie nam o tym w komentarzach. Obwód tego koła o średnicy 1 cm to właśnie pi. Centymetrów. Centymetrów, oczywiście. I powiedzcie sami, czy ten obwód jest czymś gorszym niż ten? Czy obwód tego koła zasługuje na miano liczby, a tego nie? Niestety nie może być tak, żeby i obwód, i średnica koła były liczbami wymiernymi. Podobnie jak obwód i przekątna kwadratu, czy wiele innych wymiarów opisujących znane nam figury. Ale czy to jest wina naszej miłej Ludolfiny? Warto pamiętać, że mimo tego niesamowitego PR-u jest ona zwyczajną, spokojną, niezbyt dużą liczbą, która ma swoje przydzielone miejsce na osi liczbowej i nigdzie się z tego miejsca nie wybiera. Liczbą troszeczkę większą niż 3. Owszem, rozwiązywanie równań związanych z tą liczbą, jak przy każdej liczbie niewymiernej, może być trochę skomplikowane, ale już nierówności niekoniecznie. Spróbujmy na przykład rozwiązać takie zadanie. W letni poranek nad brzeg leśnego jeziora, mającego kształt niemal idealnego koła, przykicał do wodopoju zając. Ledwie się tam pojawił, z chaszczy wychynął wilk i był niestety zbyt blisko, żeby zając mógł uciec przed nim lądem, mimo że jest doskonałym sprinterem. Jedyna droga ucieczki, jaka mu pozostawała, to woda. Stary wilk wody bardzo nie lubił, o czym zwierzęta doskonale wiedziały. Ale lądem poruszał się 2 razy szybciej niż zając w wodzie. Czy w tej sytuacji, mówiąc językiem gier, dla zająca istnieje jakaś wygrywająca strategia? Czy mówiąc inaczej, strategia przetrwania? A jeśli tak, to jaki powinien być jego pierwszy ruch? Tak, wydaje się, że tym ruchem powinno być płynięcie w kierunku środka jeziora, prawda? Bo jeżeli tam się znajdzie, to wilk nie będzie miał możliwości zwiększenia nad nim swojej przewagi. Cokolwiek by nie robił, dokąd by nie biegł, nie będzie się w stanie do zająca zbliżyć, ponieważ środek koła to jest takie magiczne miejsce,
z którego do każdego punktu na brzegu jest jednakowo daleko. Ale sytuacja zająca też się nie będzie poprawiać, jeżeli czegoś nie zrobi. Wilk tutaj biega, coraz bardziej zły, coraz głodniejszy, więc jaki powinien być kolejny ruch naszego zająca? Wygląda na to, że bez względu na to, gdzie znajduje się w danym momencie wilk, powinien płynąć w kierunku dokładnie przeciwnym. Wilk oczywiście będzie go gonił, ale czy ma szansę go dogonić? Jaką trasę ma do pokonania zając? No oczywiście będzie to odległość R, czyli promień naszego koła. A wilk jaką trasę musi w tym czasie pokonać? No zauważmy, że skoro obwód koła jest pi razy większy niż jego średnica, no to połowa obwodu powinna być tak również pi razy większa niż jego promień. Pi, czyli trochę ponad 3. A więc wilk musi pokonać ponad 3 razy dłuższą trasę niż zając ma do przepłynięcia. A biegnie tylko 2 razy szybciej niż zając płynie. A więc choćby, nie wiem jak się wytężał, do tego wieczoru pasztetu z zająca jeść nie będzie. Działo się. W naszej matematycznej kuchni pozostała jeszcze jedna magiczna receptura związana z liczbą pi, ale tym chyba się zajmiemy już bliżej jej lipcowych imienin. Trzeba będzie pokroić tort, będzie jak znalazł. A dzisiaj działo się już chyba wystarczająco dużo. Mój syn mi powiedział, że specjalna stosunków może być długi. I ja wierzę, że wiedział, co mówi. Ale jeżeli wolelibyście, żeby kolejne odcinki, kolejne filmy były krótsze, aby ta wiedza od kuchni matematycznej była serwowana w mniejszych porcjach, napiszcie. Jeszcze raz obiecuję, że wszystko przeczytam i na wszystko odpowiem. A na razie się z Wami żegnam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia.